Ok, żeby wyczyścić tutaj te powierzchnie z pozostałości po uszczelce, użyję takiej włókniny ściernej. Tutaj w dużej mierze, robiąc tą robotę, posiłkowałem się filmem gościa, który nazywa się Brad the Wizard, który nagrał świetny materiał, od dechy do dechy to zrobił i zrobił to sensownie, więc ja lubię korzystać z rad ludzi, którzy na czymś się znają. A widać, że ma pojęcie i wiedział, co robi, więc ja też wykorzystam to. Pamiętajcie, żeby wszelkie zanieczyszczenia robić do zewnątrz, żeby nic nie wpadło tutaj w to odpowietrzenie, czy też do silnika, więc po prostu trzeba to tak lekko zeskraczować, żeby nowa uszczelka przyszła na czyściutką powierzchnię, żebyśmy tutaj nie mieli żadnych niespodzianek i żeby nam to się dobrze uszczelniło. Później oczywiście to wszystko zetrę zmywaczem do hamulców, ale nie chcę, żeby tu jakiekolwiek syfy zostały. Później weźmiemy się za gwinty oczywiście. To też będzie gruby temat, ale trzeba będzie to zrobić, bo tu w ogóle taki bałagan ktoś zostawił, że nawet nie chce mi się mówić o tym. O, tutaj widzicie taki syfek. Jakieś posklejane uszczelki, jakieś wrzery, nie wiadomo nawet co to jest. Ale to wytrzemy i będzie elegancko. Także biorę się za czyszczenie tego. Jak dojdę do gwintów, to dam znać. Tu w ogóle Loctite chyba został, szok. Ok, jestem w trakcie czyszczenia drugiej strony. Jedną stronę zrobiłem, później wam pokażę. A teraz chciałem wam tylko powiedzieć, że słuchajcie, świetnie się ta włóknina sprawdza. Wszystko zbiera. Praca jest mozolna. Tutaj zwłaszcza gdzie te... Pamiętajcie, żeby świece były zasłonięte. No tutaj będę musiał zbierać tą czarną uszczelkę, która bardzo się tutaj kruszyła. Ale no ta włókninka, powiem szczerze, zbiera. Pamiętajcie, żeby robić to do zewnątrz, żeby tam do środka nic nie wpadało. Wyciągajcie to. Jest to praca dość mozolna, ale musi być wszystko ładnie i czyściutko, żeby po prostu uszczelka dobrze przylegała i miejmy nadzieję, nie trzeba było tutaj wracać już, przez jakiś czas przynajmniej. Także ja czyszczę sobie dalej, nie będę tego nagrywał. Wszystko ma być na błyszcząco. Później wam pokażę, jak to wyszło. Ok, następnie byśmy to mieli. Jak widzicie, powierzchnie zostały przeze mnie wyczyszczone. Noweczki, nie ma żadnych śladów, żadnej, że tak powiem, pozostałości po uszczelkach. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać na tym. No nie mam naturalnego światła. Teraz będę się brał za każdy otwór, w który śruby wchodzą, bo tutaj już widać, w tym jest jakiś olej. Więc i było tutaj wszędzie Loctite'u, więc czeka mnie czyszczenie. Tutaj tylny cylinder, jak widzicie, jest na lusterko zrobione. I tak ma być ultra czysto, żadnych pozostałości po uszczelkach. Dobra, teraz wezmę się za gwinty. Dobra, taka ciekawostka. Zanim jeszcze przystąpię do czyszczenia tych gwintów za pomocą takiego jakby tego zmywacza do hamulców i sprężonego powietrza, znalazłem w swoich zasobach taką śrubę. O,
i naciąłem ją w 3 miejscach. A to w Stanach to nazywają thread chaserem. Takiej, za pomocą tego można wyciągnąć stary Loctite z tych śrub. I niestety mam tylko rozmiar taki, który pasuje do tych śrub, do tych otworów zgwintowanych od powietrzników, a nie mam takich większych śrub. No nic mi tutaj w moich zasobach nie spasowało, więc muszę używać tego, a pozostałe te otwory gwintowane postaram się wyczyścić za pomocą mosiężnej takiej szczotki do czyszczenia luf broni. I to powinno nam tutaj trochę te Loctite'y kurde pozbierać, bo kurde jest tego towaru tutaj. Mam nadzieję, że to coś z tego będzie. To się sprawdza całkiem przyzwoicie. O, wyciąga cały taki syfek stamtąd, a przynajmniej go mieli. A co za tym idzie, później jak wleję, wprowadzę tam zmywacz do hamulców i prysnę powietrzem, to powinna reszta wylecieć, taka zupa z tego, nie? O, i tak sobie teraz czyszczę na razie gwinty. Okej. Słuchajcie, nie mam tutaj do ścigania gwintów przyrządu, ale szczoteczka całkiem nieźle się sprawdza. Tak to wygląda u mnie na wiertarce akurat, bo wkrętarki nie wziąłem. Myślę, że bardzo czyste gwinty potem są. Elegancko. Nie wszędzie się dostaniemy oczywiście, ale i tak jest naprawdę petarda. Się ukręciła. Z racji tego, że się ukręciła, a nie wszędzie się wiertarką mogę dostać, to po prostu ręcznie też można świetnie to wykorzystać, żeby przeczyścić, sprawdzić, czy jest jakiś syf. Loctite tu akurat eleganckie śrubki, otwory były czyściutkie. Później oczywiście do tego wprowadzę zmywacz do hamulców i wypchniemy to powietrzem sprężonym. Na razie tak. Dobra, już trochę późno, ale słuchajcie, teraz jest akcja taka, przeczyściłem każdy z gwintów szczoteczką sobie tą mosiężną. Najpierw na wiertarce, tam gdzie mogłem się dostać, później ręcznie, jeszcze tam wyciągałem, pracowałem jak wyciorem. Teraz kolejnym etapem jest pryśnięcie odrobiny zmywacza do hamulców, do każdego z tych otworów i następnie wydmuchanie powietrzem tego, co tam zostało. Patrzcie, ten otwór, o tam z tyłu, już został przeze mnie zrobiony, sporo tam wyleciało dziwnych, różnych tematów, nie wiadomo do końca, a ten jeszcze nie jest zrobiony. No widać różnicę od razu, pokażę wam mniej więcej jak to się robi, żeby było wiadomo.
Jest problem z nagrywaniem tego, ciężko się ustawić, ale nie mam profesjonalnego sprzętu. Bierzemy szmatkę, zasłaniamy miejsce, gdzie ewentualnie nie chcemy, żeby coś poleciało. Na wężyku pryskamy tutaj. Widzicie, jaki syf wylatuje olej. Sobie tam muszę też szmatę położyć. Tego naprawdę dużo. Tutaj w tych moich otworach jest. No ale dobra. Tak, żeby żaden syf nie poleciał do środka, do silnika. Cały czas wylatuje jeszcze olej. Syfiaste to jest. Ale no nie, no masakrycznie syf jest. Szkoda, że ciężko w to uwierzyć, że to taka jazda. Wydmucham to. Zobaczymy, co się stanie. O, już gwint. Normalnie chmura leci. Dobra. Poprawimy jeszcze, gdyby komuś się udało uciec. No nie, no jeszcze słuchajcie. To trzeba do samego dołu dojść i czekać, pryskać, aż będzie czyste powietrze leciało, czysty płyn. Także rurką do samego dołu. Teraz jest good. Teraz jest good. Dodatkowo psiukamy, żeby to osuszyć. I mamy drugi gwincior zrobiony na lusterko. I tak, słuchajcie, tak trzeba wszystkie potraktować, żeby nie było lipy, bo ten olej elegancko. Ten olej, który tam w środku zostaje, niestety przy przykręcaniu może tworzyć dodatkowe, niepotrzebne ciśnienie, a tego byśmy nie chcieli. No później to jeszcze na lusterko przejrzę. No i tak robimy z każdym gwintem, który mamy. Teraz tutaj mamy kolejny, tu go tak zasłonimy, żeby tu nic nam nie poleciało. Nie chciałbym, żeby tu ten syf trafiał z powrotem do silnika. To jest akurat od odpowietrzenia. Pryśniemy sobie. Ole, jebno. Dobra. Jeszcze raz nie wiem, czy to nic nie widać oczywiście, co jak zrobić. Tu nagram. O, to jest jeszcze syf. Ciężko tak to nagrać, żeby nie... Dobra, tak zrobimy. Zabezpieczone. Pryskamy. Już widzę, że leci czyste, ale jeszcze syf jakiś leciał. No i mamy to. I tak wszystkie. Okej, jest już późno. Pół do 12 się zrobiło. Wszystko mam wyczyszczone, gwinty wyczyszczone. Jutro jeszcze to dogram. Pokażę wam, jak sytuacja wygląda. Wyczyściłem każdy po kolei. No, ale nadziałem się na coś takiego w tylnym cylindrze. W miejscu, gdzie przykręcana jest śruba od odpowietrzenia.
Jest dziura. O. Czekajcie, może jak odpalę lampę, to będzie coś widać. Widzicie tam z tyłu opaska? O. Szt. Także nie wiem, jak poważny mam problem, chociaż patrzyłem tam, no jest uszczelka tutaj, nic się nie dzieje, ale jeśli chyba uszczelka nie będzie do końca ok, to może tutaj się olej pojawiać, chociaż do tej pory nie było. No, patrzyłem na kształt uszczelki, to wszystko wokół jest uszczelnione, no to przyjdzie pokrywka, więc powinno być good, ale ciekawy temat obróbczy. Jutro reszta, jak będzie później. Na dzisiaj już kończę, bo dość mam. Pozdro.